Hej, kontynuujemy Let's Playa z Black Mirror 3. Teraz będziemy kierować siostrą Valentiną, ponieważ Adrian Gordon leży gdzieś nieprzytomny po nieudanych niestety egzorcyzmach, w wyniku których życie stracił ojciec Frederick, wieloletni proboszcz parafii w Wormhill. Pierwsze co zrobimy Valentiną, to zadzwonimy do naszego przełożonego, zdaje się, że do jakiegoś arcybiskupa, do Watykanu. Your Grace, this is Prior Santolini. There were complications. The exorcism failed. No, I don't think that was the reason. Yes, but that only makes sense if the demon is unknown. Correct, Your Grace. We underestimated his strength. Father Frederick is dead. He was thrown across the room, and Okay. No. The Guardian is doing well considering the circumstances. Yes, Your Grace. I understand. I also think that the location is crucial. The Guardian had an image of Pictish glyphs with him, the same as those engraved on the Shade portal. That's exactly where the demon must be forced back. Yes, into the Black Mirror. It'll be no problem to get there. The demon itself tries to force its way to the mirror. It's drawn to it like a magnet. He won't cause us any problems until then. On the contrary, Guardian and demon will be hard to keep apart. Yes, that's the other side of the coin. But, Your Grace, the man is probably the only one who can fulfill this task. Yes. Is there an alternative to exorcism? Of course, I'll do that. All right then. First, I have to find the entrance to the catacombs under the castle. A chapel is mentioned in the records, which is found down there. That's where I guess the Black Mirror is. Yes. Yes. Thank you, Your Grace. Thank you. Good. As long as Adrian is still asleep, I can start looking for a way in. Most secret passageways in old walls have the characteristic of not being sealed completely airtight. That could help me. Byliśmy świadkami niezwykle pasjonującej, żywej i emocjonalnej konwersacji siostry Valentiny z arcybiskupem, z jej przełożonym. Niezależnie od tego, jaka by nie była treść tej rozmowy, takie monotonne wymawianie poszczególnych słów bez jakiegokolwiek akcentowania jest bardzo męczące w odsłuchu. Po prostu trudno się skupić na treści. I gdyby były osiągnięcia na Steamie do tej gry, to takim głównym osiągnięciem powinno być nie zaśnij podczas rozmowy siostry Valentiny z arcybiskupem. No i na szczęście udało mi się teraz podczas tego let's playa nie zasnąć. Dobra, sprawdźmy co mamy w ekwipunku. Dyktafon, sztylet, to ciekawe, po co? It's for an emergency. In case... Yeah, well, Mordred attacks me. The Bible gave me much strength when I needed it. I think everyone should read it at least once. The Gordon file from the Vatican Archives. The last entry is from 1923. It notes the handing over of the Guardian position to Victoria Gordon. Right at the front of the file is a copy of a letter from Marcus Gordon. In it, he says that the entrance to the Shade Portal is sealed with an altar. The underground chapel was consecrated and prevents the Shades from entering the catacombs.
wybaczcie mi taki dziwny pomysł, ale ja chciałbym usłyszeć ją opętaną przez Mordreda, jakby Mordred jej głosem cokolwiek mówił. Jestem ciekaw, czy brzmiałoby to nieco bardziej emocjonalnie niż no, to, co wymawia Valentina w swoim normalnym stanie. Dobra, nasza koleżanka, którą teraz sterujemy, zasugerowała, że mogą być jakieś ukryte przejścia tutaj w zamku i zbadamy teraz kolumnę przy użyciu zapałek. Very well. The flame flickers here. There's a draft. And this room has no windows. No właśnie, to jest podejrzane. Czyżby tutaj znajdowało się ukryte przejście za tą kolumną? I guess there's a cavity behind or in the pillar. But how do I get at it? Why didn't I think of that sooner? This plate can be removed. There's a metal wall behind it. And there's a strangely shaped hole in it too. A keyhole, I guess. The hole is the shape of a cogwheel. A normal key definitely doesn't fit in here. Też można oczywiście zauważyć, że specjalnie Valentina jest obdarzona takim akcentem, który ma odpowiadać chyba włoskiemu, ponieważ ona przybyła z Watykanu, jest, zdaje się, Włoszką, więc też mówi w taki dość dziwny, nietypowy sposób. A może sposób jej mówienia wynika z tego, że ludzie związani, nie wiem, z wiarą, z kościołem, ludzie z Watykanu, no, są takimi spokojnymi, statecznymi ludźmi, którzy w ogóle nie okazują emocji. Nie wiem. Dubbing generalnie w Black Mirror 2 i 3 stoi na wysokim poziomie, a ta postać zupełnie nie pasuje do pozostałych. Dlatego zastanawiam się czasem, jaki był zamysł autorów, by powierzyć rolę Valentiny akurat tej kobiecie, która podkłada pod tę postać głos. Nie wiem. Dobra, teraz pójdziemy na górę do pokoju Wiktorii. Lady Victoria was always very vigilant when I was in the room. I hardly had the chance to have a look around. Well, she'd understand now. I completely forgot about the machines. As soon as all of this is over, I'll have them picked up. Just a minute. There's a syringe here with adrenaline in it. I'll take it with me just in case of an emergency. Czyli mamy strzykawkę z adrenaliną. O, jeszcze może odsłuchajmy dyktafonu. I let the dictaphone run during the exorcism. I can't understand a word, even though I understand quite a few languages. But that must be a very, very old one. Taką cechą wspólną wielu egzorcyzmów, podobno, jest fakt, że osoba, z której wypędzane są złe duchy, mówi wieloma różnymi językami, takimi, których teoretycznie w ogóle nawet nie powinna znać. Więc tutaj też mamy do czynienia z duchem Mordreda, który mówi jakimś, nie wiem, starożytnym językiem. Dobra, spójrzmy teraz na tę szkatułkę. There's only jewelry in here. 2 necklaces, a pair of earrings, and rings. It's all silver and stylish. The jewelry case weighs at least 5 kilos. And what is that?
There's some kind of flap on the underside. But how do I open it? I can't see any keyhole or anything like that. I'll show it to Adrian as soon as he's awake. Perhaps he knows something about it. Sprawdźmy może w ekwipunku, czy jest tu jakiś mechanizm. Victoria's jewelry casket. There's a kind of secret compartment on the No bottom. nie. Valentina nie chce współpracować. W takim razie wyjdźmy na korytarz, może Adrian się już obudzi. No, tak jest w istocie. Adrian, how are you doing? Hungover. What happened? You suddenly lost consciousness during the exorcism. Did it work? Is Mordred gone? What about my eyes? Are they still black? Nadal są czarne, czy nie? Your eyes are normal again, at least for the moment. But I'm afraid that it won't stay like that for long. I guessed as much. Why am I in the castle? I thought it wasn't safe here. That's true, but I had no other choice. Edward helped me bring you here. Edward? And where is Father Frederick? He's still in the church. We're going back to him later. No i musi już ściemniać. There were a few complications. So, it didn't work? Unfortunately not. It doesn't seem Mordred can be cast out with prayers alone. Strange. It always seems to work in the movies. Maybe it was the wrong script. The Bible. Yeah. Trochę nie rozumiem, bo Adrian tyle już przeżył, tyle śmierci doświadczył w ciągu ostatnich miesięcy czy tygodni nawet. No a tu Valentina boi się mu powiedzieć, że ojciec Frederick zginął podczas egzorcyzmów. Nie wiem z jakiego powodu. Czy obawia się, że Adrian nagle dozna szoku po tym, jak wcześniej stracił siostrę, stracił matkę, stracił inne bliskie mu osoby, z którymi się nawet zaprzyjaźnił. Trudno naprawdę mi pojąć, co Valentina ma w głowie. Dlaczego przed nim ukrywa śmierć ojca Frederica? Father Frederick is out of it. Mordred's power was too much for him. We'll have to be quick if we're going to save you. What are we waiting for then? I feel almost good. At least I'm ready for the final spurt. I have another idea of how we can get rid of Mordred. But for that, we must go to the Black Mirror, where the curse began. Where everything began. Victoria told me exactly that. Shortly before she died. I should go to where everything began, but I've got no idea where that is and how to get there. I found something interesting in the library. I think it's some kind of secret door to the catacombs. A secret door in the library? Let me guess. It's locked, right? And you've got no idea how to open it. I was hoping you could help me. Why not? I haven't got anything else planned. No i teraz dochodzimy do momentu pierwszego w całej trylogii Black Mirror, kiedy możemy się przełączać między różnymi postaciami. Mamy do wyboru Adriana Gordona oraz siostrę Valentinę. Teraz powiem wam, że mnie takie rozwiązanie po pierwsze zupełnie nie pasuje do tej gry. No a po drugie ze względu na postać Valentiny to też nie mam ochoty za bardzo nią sterować. Nie pasuje do tej gry dlatego, że w horrorach mimo wszystko chodzi o to napięcie, o ten strach, o ten dreszczyk emocji i myślę, że taka samotność w walce ze złem jest zdecydowanie bardziej przytłaczająca, zdecydowanie bardziej sprzyja tej atmosferze grozy. Więc o ile rzeczywiście w innych grach takie przełączanie się między różnymi postaciami może być ciekawe i no, w pewien sposób urozmaicać rozgrywkę, tak tutaj nieco tę atmosferę zagrożenia i ta atmosfera zagrożenia, strachu się przez to rozmywa, bo nie ma tej samotności w walce ze złem. Już czujemy, że jest ktoś, kto może nam pomóc.
No a po drugie ta postać właśnie Valentiny, no nie wiem, jest całkowicie bezbarwna. Dobra, ale dość tych dyskusji. Pokażemy w takim razie to pudełko Adrianowi. Have you got any idea how to open this? I mean the secret compartment on the bottom. Seems to be a very complicated mechanism. Yes, of course, there's that way too. To mi nieco przypomina rozwiązanie jednej z zagadek w grze Tale of a Hero. Tam, gdzie wydawało się, że będzie łamigłówka logiczna, no to okazało się, że niekoniecznie tam się znajdowała. Tak samo i tutaj. Można było mieć nadzieję, że nie wiem, będzie jakiś mechanizm, który będziemy musieli rozszyfrować i dzięki temu otworzymy tę szkatułkę, a tu nie. Adrian wybrał siłowy sposób, ale skuteczny. I może to swego rodzaju taka też kpina i autoironia. Kpina z tych zagadek w grach przygodowych, bo czasem wydawałoby się, że można by jakiś problem rozwiązać w prosty sposób, natomiast autorzy na siłę to komplikują. Więc całkiem sympatyczna akurat ta scenka była według mnie. No dobra, wracamy do biblioteki i spójrzmy teraz znów na kolumnę. I co? Co możemy tutaj włożyć? Rękojeść miecza? The sword hilt fits perfectly, but nothing happens. Dlaczego? The hole is the shape of a cogwheel. Tak, to już Valentina mówiła. A golden sword hilt from Victoria's jewelry casket. It's decorated with 4 gemstones, probably rubies. There's a 5th socket there too, but it seems there's a stone missing. No i to jest zapewne powód, dlatego ten klucz, ta rękojeść tutaj po prostu nie pasuje. Nie uruchomiła żadnego mechanizmu. No dobra, to w takim razie damy ją Adrianowi. Może jemu uda się ten 5. kamień odzyskać. No i teraz zmienimy twarz. Będziemy kierować Adrianem. Na wstępie porozmawiamy sobie z Valentiną. Wyjaśni nam może parę istotnych spraw. Valentina, Yes. the room in which Mordred crossed over into me. Do you know anything about it? What kind of room is it? A kind of ritual chamber. Skulls everywhere, a throne. They investigated a ritual chamber in the old academy, but all the records were lost in a fire around 1512. And the knowledge of it was lost in the process as well. So no, I know even less about it than you do. So what actually is this Black Mirror then? We think it's a kind of portal. And where does it lead? Nobody knows exactly, and it's a dangerous thing to investigate. Mordred tried, but the Black Mirror enslaved them. Pope Innocent III believed it might lead to the destruction of Christianity. What we know for sure is that it's older than anything else on Earth. I thought it might have been built by pagan druids or something like that. It's much, much older than that. The Druids used it for ceremonies, yes, but they definitely didn't build it. It's been there since the dawning of time, so they say. Holy crap. So what is it then? We can only speculate. The mirror attracts evil, or how should I put it? Absorbs it. According to the old Druidic scriptures, there were regular human sacrifices. Apparently, the altar table in front of the Black Mirror portal was already drenched in century-old blood back then. The souls of the sacrifices are drawn into the mirror, but only if they're absolutely evil. The soul of a good person cannot enter the mirror. It seems to be something like
Yes. Like... The gateway to hell, perhaps? Yes. And no, not just the gate, but the mirror too. Glancing into it reveals the innermost self. It reflects the soul for everyone to see. I wonder what the Pope would see if he looked into it. And all the dignitaries of the world. No wonder the entrance has to be guarded. But times have changed. Why don't we just have a look at the thing? Purely scientifically, I mean. Evil can also break out of the mirror. Its effect is unbound. You can feel its power yourself. Who's ever susceptible is enticed into evil. That's why life in the castle is so dangerous. It's right within its sphere. Mordred was changed. The spark of evil that always smoldered within him was fanned into a blazing fire. He did everything he could to open the portal. Rumors suggest that he almost found the mechanism. Tutaj muszę się na chwilę zatrzymać. Bo wszystkie te wyjaśnienia dla mnie są trochę naciągane i fabuła w pierwszej części Black Mirror była zdecydowanie bardziej subtelna. Było więcej takich niejasności, niedopowiedzeń i to też tworzyło taki intrygujący, ciekawy klimat i ten świat był bardziej tajemniczy. Wiem, że niektórzy tego nie lubią, kiedy gra zostawia wątki niewyjaśnione. Tutaj natomiast autorzy starali się chyba wszystko wyjaśnić, ale te wszystkie tłumaczenia, wyjaśnienia są takie mocno naciągane, nieprzekonujące. No i po prostu ta fabuła przez to się robi mało subtelna. Te wszystkie tajemnice sięgające czasów starożytności, starożytnych, takich prastarych czasów. Do tego zwierciadła, strażnicy, portale. To wszystko jest wyjaśnione w taki sposób, który mnie osobiście nie odpowiada. Nie podoba mi się ta fabuła właśnie w tym momencie, w 6. rozdziale. No i nic na to nie poradzę. Someone's leaving me messages describing the virtues of a guardian. You don't happen to know anything about that, do you? I wrote them. They were tests to see if you could become the next guardian in spite of the curse. I had assumed that apart from Victoria, there was only Angelina, but she was nowhere to be found. There was no time. Victoria lay on her deathbed. She was the last guardian. It had to be settled. When we heard that you were maintaining that you were a Gordon and were also innocent of any crime, then the Vatican changed its plan. We had to assure ourselves that you were still of pure heart, and you passed all the tests. But you weren't there. True. I wasn't there. All right, Miss Undercover. No i generalnie samo uwikłanie w fabułę Watykanu również mi się nie podoba. To wszystko jest zbyt sztampowe. I think we still need something here for the sword hilt to work. It's not working. You think that's because of the missing gemstone? Could be possible. The question is, where is this stone? Could be anywhere. Could have been lost hundreds of years ago. I don't think so. If the key had been broken for a long time, why did Victoria hide it? No. I think the stone is missing intentionally, as an added safeguard. You know what I mean? Yeah, but where should we start looking? Did Victoria give you anything before she died? An heirloom, jewelry, a signet ring? Not to me, but Angelina. What? Her bracelet, she showed it to me. Yes, I remember well. There were rubies on it too. Perhaps we need one of them? And where is the bracelet now? The police evidence locker. Then get it. We don't have much time. No, czyli mamy udać się na posterunek policji. Teraz już wszystko wiemy. Trochę postaci nam podpowiadają. Najpierw Valentina nam podpowiedziała, że mamy szukać ukrytego przejścia. Teraz podpowiedziała, że musimy udać się na posterunek policji i zdobyć ten rubin. Teraz za to pochwalę, bo
Ta lokacja w deszczu mi się bardzo podoba. Całe miasteczko. Jest wreszcie klimatycznie. I o zmroku, i w deszczu, i aż szkoda. Bardzo żałuję, że takich warunków atmosferycznych, czy różnych pór doby nie ma w tej grze więcej. Tylko zwykle jest dzień. Strange. It's never been so quiet here before. Dzień i ładna pogoda. Fajnie to wygląda. Ja zresztą bardzo lubię deszcz w grach. No niestety rzadko się spotyka takie warunki atmosferyczne w przygodówkach. Dobra. Trzeba teraz zagadać do Spoonera. Adrian! It's done. Case closed. Angelina's letter convinced the judge completely. Some good news. A lot more than that. And is there anything I can do for you? Now with the case closed, all of the pieces of evidence are no longer required, right? In theory, not anymore, no. Then it wouldn't be a problem if I got the bracelet back. You do know that it's a family heirloom. I'll see what I can do. Thanks. Zach! Hmm? Please. How's it looking with your transfer? Now that's lying on my boss's desk. And knowing him like I do, he's gonna let me stew for a while. But it'll come through sooner or later. Goodbye. Fare thee well, my lord. Czyli na szczęście oczyściliśmy się z podejrzeń. No dobre i to. Zanim może spróbujemy to ukryte przejście otworzyć, to jeszcze podejdziemy pod bramę, no i załatwimy przy okazji jeszcze jedną inną rzecz. Tutaj w skrzynce na listy coś chyba będzie. Sunglasses? They've got to be from Edward. Actually, Oj, sunglasses. Probably from Edward, for my black eyes. jak podarunek Edwarda. No widać, że myśli o nas, że poważnie traktuje swoją pracę. Chyba bał się, że ludzie no, będą na nas dziwnie patrzeć, że zauważą te czarne oczy. Myślę, że teraz to nawet można sobie pochodzić po tych lokacjach, zobaczyć jak one wyglądają w deszczu. Bo rzadko mamy taką okazję. No i teraz idziemy w stronę chaty w lesie. Coś niedobrego się tu stało. Pełno krwi, wyłamane drzwi. Someone's broken the door in with an axe by the look of it. Damn. Looks as though Tom has been here. Ugh. God damn it. There are some things you just don't want to see. I'd better get out of here. Czyli co, zapewne czyjeś truchło, pewnie Ralfa, skoro nie chcesz tam już iść. No, I've seen enough. Właśnie, skoro nie chcesz na to patrzeć. Byłaby wielka szkoda, bo no, Ralf jest postacią, którą polubiłem jednak, zwłaszcza w pierwszej części, ale i w pozostałych. Myślę, że jego akurat postać została dobrze zaprojektowana także w Black Mirror 2 i 3.
Tomorrow will be a rainy day. Damn. Then comes the snow. Don't you know? Ralph? That you? Ralph! I was only playing with him. Ralph! What happened? Am I hearing voices of the dead? Or was that really Ralph? Głosy zmarłych. Czy to naprawdę był Ralph? Czyli wygląda na to, że rzeczywiście Adrian sądził, że Ralph nie żyje. Czyli, że widział jego ciało w chatce, a może nie był pewien, czyje to ciało. Może tam nie ma na przykład głowy. Nie dam sobie głowy uciąć, że tak jest, ale bardzo to tajemnicze. Ralph has got his revenge. Ralph ma swoją zemstę, czyli tam jest jednak Tom. Ralph zamordował Toma. To ciekawe, czy w obronie własnej, czy po prostu zemścił się rzeczywiście. I teraz nasuwają się ciekawe pytania. Czy w takim razie Phil również zginął z ręki Ralpha, czy też zamordował go Tom? Trudno powiedzieć. Ale to, co chciałbym podkreślić, to fakt, że to wątki poboczne są najciekawiej poprowadzone w Black Mirror 3. Bo na przykład wcale autorzy nie musieli ciągnąć tego wątku Ralpha i następców doktora Hermana, czyli Phila i Toma. Natomiast zrobili to w fajny, intrygujący sposób i te wątki poboczne odkrywa się z przyjemnością, naprawdę. Gorzej z wątkiem głównym, niestety. Dobra, znów idziemy na komisariat. Trzeba poinformować Spoonera, skoro już nie jesteśmy podejrzani o naszym znalezisku. Inspector Spooner, Yep. any new developments in the Tom case? None. That piece has disappeared. Not even Bobby's seen anything of him. Would it affect your transfer if you found him? What a question. Of course it would. The faster the... Hey, you've not just... Well, if I were you, when it stops raining, I'd get myself over to the shack in the woods, over at Warm Hill, and take a closer look around. Ha! Have you actually found his hiding place? If things get too boring for you up at the castle, I could do with a good constable. Thanks, but I've had to answer to a higher caller. Goodbye. Fare thee well, my lord. Tak, podobała mi się reakcja Zaka na te słowa, że przydałby się nowy posterunkowy. Kolejne lokacje można sobie obejrzeć, jak wyglądają w deszczu. Niestety Adrian nie wszędzie chce iść. Tutaj już dostać się niestety nie można. No, ale tam, gdzie się da, to naprawdę fajnie jest się przejść, choćby po to, żeby zobaczyć no, w innej scenerii, czy w innym wydaniu daną lokację. O. No dobra, myślę, że koniec tego dobrego, trzeba się brać do ważnych rzeczy. Czyli akcja, ukryte przejście. Kierujemy swoje kroki do zamkowego holu. No i rozprawimy się z kolumną, skoro inspektor Spooner dał nam bransoletę, która pewnie pasuje. Czy jeden z tych diamentów pasuje do rękojeści. The bracelet is an old family heirloom.
It's made of silver and is decorated with rubies. Jeden z rubinów. It's not that easy. I've got to get the stone out of the socket first. Czyli najpierw trzeba będzie wyciągnąć tę bransoletę. Dobra. Bransoletę wyjmiemy. Powinniśmy ją wyjąć obcęgami, których, jak widzę, w tej chwili nie mamy. Więc obcęgi zapewne będą tam, gdzie się obudziliśmy. Na piętrze. W tym pokoju. Swoją drogą to jest ciekawe, że Valentina ciągle stoi w miejscu, chyba o czymś rozmyślając, a my zdążyliśmy udać się i do hotelu, i do miasta na posterunek, i do chatki Ralfa. A Valentina wciąż tutaj stoi i myśli. A whole load of photos of my family, with a grave candle in front of them. And then what have we got here? A pair of pliers. I'll take those and the candle. I don't need the other stuff right now. Dokładnie, wzięliśmy co trzeba. I teraz możemy wreszcie wyciągnąć ten rubin z bransolety. One ruby's enough. Wracamy do biblioteki. No i teraz już przejście powinno stanąć przed nami otworem. Mam taką nadzieję. Klejnot umieszczamy rzecz jasna w rękojeści miecza. The ruby fits exactly into the socket on the hilt of the sword. Gonna need the right key for that. There's a spiral staircase here. I can't see how far down it goes. It has to be a good few stories. Ladies first. Are you scared? Or are you exercising your role as Lord of the Manor? The Guardian isn't allowed to die. Those were your words. I'm just playing it safe. That's supposed to be the catacombs? Looks like the sewer system. Patience. This is just the beginning. Tajemniczą. Dużo symboli, więc to nam obiecuje ciekawą łamigłówkę logiczną. Czy rzeczywiście taka tutaj będzie? O tym przekonamy się już w kolejnym odcinku. Tymczasem na teraz to już wszystko. Do usłyszenia w jednym pewnie z ostatnich odcinków już. Pa, pa.